Rosja to największy kraj na świecie o powierzchni przekraczającej 17 milionów kilometrów kwadratowych. Długość granic lądowych wynosi ponad 22 tysiące kilometrów, a linii brzegowej w przybliżeniu 38 tysięcy kilometrów. Państwo zamieszkuje prawie 142 miliony mieszkańców, którzy w 2023 roku wygenerowali blisko 2 biliony dolarów produktu krajowego brutto. Ubiegłoroczny budżet obronny wyniósł około 110 miliardów dolarów i był to wówczas trzeci wynik na świecie. Warto zauważyć, że jeszcze do 2022 roku oscylował w granicach 62 do 66 miliardów dolarów. Ukraina, obok Rosji, jest największym państwem w Europie. Jej całkowita powierzchnia przekracza 603 tysiące kilometrów kwadratowych. Długość granic lądowych wynosi ponad 5500 kilometrów, a linii brzegowej około 2800 kilometrów. Populację państwa stanowi w zaokrągleniu 43 300 000 mieszkańców. W ubiegłym roku PKB kraju przekroczył 177 miliardów dolarów. W 2021 roku budżet obronny oscylował w granicach 7 miliardów dolarów. Rok później kwota przekroczyła już 41 miliardów, a w 2023 roku było to blisko 65 miliardów. Trzeba jednak pamiętać, że do tej kwoty dochodzi także pakiet pomocowy, na który zdecydowały się gospodarki Zachodu. Łącznie wsparcie dla Ukrainy w ubiegłym roku wyniosło 35 miliardów dolarów, z czego ponad 25 miliardów przeznaczyły same USA. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, zapraszamy do polubienia i udostępnienia filmu oraz subskrypcji kanału, aby nie przegapić nowych materiałów. Dzięki i kontynuujmy. Prezydent Rosji Władimir Putin pod koniec marca bieżącego roku podpisał dekret o powołaniu do wojska 150 tysięcy osób. Nowe zasady obejmują poborowych w wieku 18 do 30 lat. Wcześniej górną granicą było 27 lat. Wszyscy mężczyźni od 18 roku życia muszą odbyć 12-miesięczną służbę wojskową lub szkolenie podczas studiów. Rosja dysponuje obecnie jedną z najliczniejszych armii na świecie, mając do dyspozycji 1 320 000 żołnierzy. Rezerwę stanowi 2 miliony osób, a jednostek paramilitarnych 250 000. Mogą zmobilizować także ponad 46 milionów sprawnych fizycznie obywateli, nadających się do walki i zaangażowanych w prowadzenie długotrwałej kampanii. Władze Moskwy mogą liczyć również na Federalną Służbę Bezpieczeństwa, która liczy od 200 do 350 tysięcy funkcjonariuszy pełniących zadania specjalne, w tym kontrwywiadowcze. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski obniżył w tym roku wiek poborowych z 27 do 25 lat. Osoby, które ukończyły 25 rok życia, trafią najpierw na szkolenia wojskowe, trwające co najmniej miesiąc, a następnie zostaną przydzielone do odpowiedniej jednostki. Natomiast obywatele od 18 do 25 lat będą musiały przejść 3-miesięczne szkolenie wojskowe. Aktualnie kraju strzeże 900 tysięcy żołnierzy. Rezerwę stanowi 1 200 000 osób, a jednostek paramilitarnych 100 tysięcy. W siłach zbrojnych Ukrainy wchodzą siły operacji specjalnych liczące, według niektórych źródeł, ponad 4000 komandosów. Natomiast liczba obywateli zdolnych do służby przekracza 15 milionów. Zarówno w rosyjskiej, jak i ukraińskiej armii mogą służyć kobiety. Wojska lądowe Federacji Rosyjskiej tworzy największa na świecie liczba czołgów, bo blisko 15 tysięcy, ponad 161 tysięcy opancerzonych pojazdów, 6208 jednostek artylerii samobieżnej, prawie 8400 przeciwlotniczej oraz ponad 3000 rakietowej. Zdecydowana większość posiadanych maszyn jest przestarzała i nie spełnia współczesnych standardów, lecz jest systematycznie remontowana oraz modernizowana. Przypomnijmy, że wśród rosyjskich czołgów prym wiodą ulepszone T-80 z między innymi lepszym silnikiem i usprawnionym działem oraz model T-90, cechujący się większą liczbą modułów pancerza reaktywnego. Jednym z najnowszych typów uzbrojenia budzących grozę wśród ukraińskich żołnierzy są wyrzutnie pocisków termobarycznych Tosoczka, czy równie niebezpieczne lądowe pociski balistyczne krótkiego zasięgu Iskander. Ukraińskie wojska lądowe liczą prawie 1800 czołgów, ponad 22 tysiące opancerzonych pojazdów, 1205 jednostek artylerii samobieżnej, 1012 przeciwlotniczej oraz blisko 500 rakietowej.
Od inwazji Rosji w 2022 roku, oprócz posiadanej do tej pory własnej w większości poradzieckiej broni, otrzymały szereg uzbrojenia z różnych państw Zachodu. Wśród największych darczyńców należy zaliczyć USA. Przekazały swój najlepszy sprzęt w postaci czołgów Abrams czy systemów artylerii rakietowej HIMARS. Dużą pomoc deklarują, zwłaszcza ostatnio, także Niemcy, o których mówiliśmy w jednym z naszych ostatnich odcinków, dostarczając na przykład samobieżne haubico-armaty PZH-2000. W dalszej kolejności Wielka Brytania wraz z czołgami Challenger czy transporterami opancerzonymi Spartan. Nie należy zapominać również o Polsce, jako pierwsza bowiem przekazała czołgi Leopard 2 oraz wiele innych, między innymi bojowe wozy piechoty czy wyrzutnie rakietowe Grad. Rosja, po Stanach Zjednoczonych, jest światowym liderem sił powietrznych. W swoim zapleczu ma ponad 800 myśliwców, 730 samolotów szturmowych, 453 transportowców, 552 samolotów szkolno-bojowych, 145 jednostek do zadań specjalnych, 19 tankowców, prawie 1600 helikopterów i blisko 560 śmigłowców bojowych. Otrzymane w spadku uzbrojenie po rozpadzie Związku Radzieckiego było systematycznie redukowane wraz z upływem kolejnych lat. Najstarsze jednostki nie miały szans na naprawę czy modernizację. Ze względu na stosunkowo wysoką cenę produkcji rozwój sił powietrznych jest powolny. W ubiegłym roku prawdopodobne dostawy nowych maszyn wyniosły 24 samoloty bojowe oraz 4 szkolno-bojowe. Wśród najnowocześniejszych samolotów należy wyróżnić przede wszystkim wielozadaniowe myśliwce Su-35 oraz Su-57, który jest zdolny do uzyskiwania przewagi zarówno w powietrzu, jak i atakowania celów na lądzie oraz na wodzie. Siły powietrzne Ukrainy tworzą 72 myśliwce, 30 samolotów bojowych, 24 transportowce, 73 samoloty szkolno-bojowe, 3 do zadań specjalnych, 130 helikopterów i 33 śmigłowce bojowe. Mimo dużej liczby samolotów, jeszcze po upadku Związku Radzieckiego problemem stał się brak części zamiennych oraz zapasów uzbrojenia lotniczego. Powyższe trudności, a także ogólne kłopoty finansowe spowodowały konieczność wycofania większości maszyn. Przetrwały myśliwce MiG-29 i Su-27, szturmowe Su-25 czy bombowce Su-24. Obecnie Ukraina dysponuje również otrzymanymi amerykańskimi samolotami F-16. W planach jest także dostarczenie francuskich Dassault Mirage 2000. Marynarka wojenna Rosji to 1 lotniskowiec, 65 okrętów podwodnych, 14 niszczycieli, 12 fregat, 83 korwety, ponad 120 łodzi patrolowych oraz prawie 50 trałowców. Lata zaniedbań oraz konieczność utrzymywania 5 niezależnych flot doprowadziła do upadku potęgi marynarki wojennej Rosji z lat 70. i 80. XX wieku. Priorytet miały samoloty, czołgi czy rakiety. Stosunkowo od niedawna przemysł stoczniowy wraca do łask, ale w dalszym ciągu problemem są wysokie koszty produkcji. Trzon rosyjskiej marynarki stanowią obecnie nowoczesne okręty podwodne, a w szczególności typu Borei z napędem atomowym oraz podobna jednostka typu Jasen. Ukraińska marynarka wojenna składa się z 33 łodzi patrolowych oraz 3 trałowców. Stan słabej floty to przede wszystkim utrata większości okrętów w wyniku aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku. Obecnie państwo powoli ją odbudowuje. W tym roku ma otrzymać korwetę Hetman Iwan Mazepa, jedną z 2 jednostek typu Ada, budowanych przez stocznię w Stambule. Jeszcze przed wybuchem wojny władze w Kijowie informowały o planach pozyskania z Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii kutrów patrolowych, trałowców i niszczycieli min. Przypomnijmy, że Rosja to państwo z największym i najbardziej zróżnicowanym arsenałem nuklearnym na świecie, wyposażonym m.in. w międzykontynentalne rakiety balistyczne, pociski balistyczne wystrzeliwane z okrętu podwodnego i bombowce strategiczne. Ma w sumie 5889 głowic jądrowych. Dysponuje również triadą nuklearną, czyli strategią odstraszania atomowego realizowaną za pomocą uzbrojenia zarówno lądowego, powietrznego, jak i morskiego. Ukraina posiadała broń jądrową po rozpadzie Związku Radzieckiego, tworząc 3. największy arsenał nuklearny na świecie.
W ramach Memorandum Budapesztańskiego z 1994 roku zrzekła się jednak tych zapasów w zamian za gwarancję bezpieczeństwa od USA, Wielkiej Brytanii i Rosji, które zobowiązały się do respektowania integralności terytorialnej i suwerenności kraju oraz do powstrzymania się od przymusów ekonomicznych. Ukraina ma również pewne doświadczenie z uranem dzięki swoim elektrowniom jądrowym. Produkcja broni atomowej jest skomplikowana i ściśle regulowana przez prawo międzynarodowe, ale stworzenie jej byłoby łatwiejsze niż dla kraju bez odpowiedniego przygotowania, np. Polska. Rosja w rankingu siły militarnej Global Firepower 2024 zajmuje drugie miejsce spośród ocenianych 145 państw, a Ukraina 18. Czy zgadzacie się z wynikami tego zestawienia? Jak myślicie, która ze stron finalnie wygra konflikt? Jesteśmy ciekaw waszych opinii, dajcie znać w komentarzu. Zapraszamy również do polubienia i udostępnienia filmu oraz subskrypcji kanału. Znajdziecie nas także na Facebooku i Instagramie, gdzie przedstawiamy więcej krótkich rolek. Dzięki i do zobaczenia już wkrótce.